Ta ryba ma tak bardzo intensywne kolory, że według mnie w zasadzie nie powinna istnieć w naturze. Ale patrząc na naturę, jest wiele istot na Ziemi, które według nas nie powinny istnieć, a istnieją. Doskonale sobie radzi w naturalnym środowisku, ale równie dobrze w naszych akwariach. Loricaria red, znana szerzej jako zbrojnik czerwony. To stworzenie, które według mnie wymyka się klasycznym ramom akwarystyki. Ta ryba według mnie zasługuje na naszą uwagę ze względu na swój kształt i kolor. No właśnie, ta jaskrawa barwa w mętnych wodach Ameryki Południowej dla większości ryb byłaby wyrokiem śmierci. Ale nie dla zbrojnika czerwonego. Przedstawiam Wam dziś gatunek, który przez wiele lat owiany był tajemnicą, a jego pochodzenie do dziś budzi kontrowersje wśród biologów i pasjonatów teorii manipulacji genetycznej. Przypominam, że to kolejny gatunek z serii Atlas ryb akwariowych dostępnych na kanale Aquascaping TV. Zapraszam do obejrzenia innych filmów z innymi gatunkami ryb. Link do playlisty znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz już nie będę przedłużał i zaczynamy film o Loricarii red. W tym filmie znajdziesz wszystko, co będzie Ci potrzebne do hodowli zbrojnika czerwonego. Partnerzy kanału. Firma Hobby. Wyłączny dystrybutor marki Sera i Fluval. Plantika. Największy sklep internetowy z akwarystyką i oczkiem wodnym. Ponad 10 000 produktów. Oficjalne źródła podają, że Loricaria red wywodzi się z dorzecza Paragwaju. Jednak każdy, kto widział choć raz tę rybę w naturalnym, mulistym środowisku, zadaje sobie to samo pytanie. Sami pomyślcie, jak tak jaskrawo-czerwony organizm mógłby przetrwać w środowisku zdominowanym przez drapieżne piranie czy kajmany? No i właśnie tutaj wchodzi pierwsza teoria, która krąży w kuluarach profesjonalnej akwarystyki. Niektórzy badacze sugerują, że ta odmiana nie jest dziełem czystej ewolucji, lecz wynikiem tajnego programu hodowlanego z lat 70. Powiem Wam, że człowiek ma różne głupie pomysły i to jest chyba całkiem możliwe. A celem tych eksperymentów było stworzenie bioindykatorów, czyli takich biologicznych czujników zanieczyszczeń, których zmiana barwy miała sygnalizować obecność toksyn w wodzie. Choć brzmi to jak scenariusz do filmu science fiction, faktem jest, że Loricaria reaguje na drastyczne zmiany parametrów wody. Niemal natychmiastowo blednie, co czyni ją jednym z najbardziej czułych barometrów biologicznych w Twoim akwarium. A teraz przechodzimy do konkretów dotyczących jej wyglądu. Loricaria to mistrzostwo inżynierii natury lub, jak to woli, wspomnianych laboratoriów. Jej ciało jest silnie wydłużone i spłaszczone, co pozwala jej idealnie przylegać do podłoża i też dekoracji takich jak kamienie czy korzenie. Charakterystyczny, bardzo długi i cienki trzon ogonowy zakończony jest płetwą, która u starszych osobników może wykształcić długie, nitkowate wyrostki. To nie tylko ozdoba, ale czuły receptor drgań wody. Odróżnienie płci u tego gatunku wymaga wprawnego oka, ale jest oparte na konkretnych cechach morfologicznych. Samce, gdy osiągają dojrzałość płciową, wykształcają tzw. odontody, czyli drobne, szczeciniaste wyrostki na bokach głowy przypominające jednodniowy zarost. Samice są zazwyczaj szersze w partii brzusznej i pozbawione tzw., jak już wcześniej to nazwałem, zarostu, co staje się szczególnie widoczne, gdy patrzymy na ryby z góry. Ich czerwień nie jest jednolita. Przy dobrym oświetleniu zauważysz subtelne marmurkowe wzory,
które według niektórych są zakodowanym zapisem DNA ich dzikich przodków. I teraz uwaga. Zrozumienie wymagań środowiskowych lorikarii to klucz do sukcesu, który oddziela amatorów od profesjonalistów. Temperatura wody musi oscylować w granicach od 24 do 28 stopni Celsjusza, więc jest to ciepłolubna ryba. Zbrojnik czerwony uwielbia natlenioną wodę. Warto mu taką zapewnić. Jeśli chodzi o pH, celujemy w zakres od 6 do 7,5 stopnia. I tutaj wyszukałem na potrzeby tego filmu konkretną analizę naukową. Loricaria red, według naukowców ichtiologów, w zbyt twardej wodzie traci swoją intensywną barwę. Osmoza i jonizacja wody ma bezpośredni wpływ na pigmentację komórek zwanych chromatoforami. Jeśli twoja ryba staje się pomarańczowa lub blada, to sygnał, że poziom węglanów jest zbyt wysoki. A to kolejny dowód na to, że te ryby wymagają stabilności chemicznej wody, jakiej nie potrzebują pospolite zbrojniki niebieskie. No ale powiem wam, że ten zbrojnik czerwony jest o wiele bardziej cudniejszy niż ten niebieski. Według mnie oczywiście. W akwarium loricaria zajmuje specyficzną strefę. Jest to ryba wybitnie denna. Ale oczywiście można ją znaleźć przyklejoną na jakimś większym liściu, na przykład Echinodorusa, gdzieś wyżej w akwarium, albo nawet na szybie naszego zbiornika. Jej usposobienie względem innych ryb określiłbym jako flegmatycznie inteligentne. Zauważyłem, że lubi obserwować inne ryby, ale oczywiście to nie jest ryba agresywna, wręcz przeciwnie, często bywa spychana na margines przez inne, bardziej dynamiczne gatunki ryb. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby nie łączyć ją z agresywnymi dużymi pielęgnicami, które mogłyby podgryzać jej delikatne wyrostki na ogonie. Według mnie idealny zbiornik dla pary tych ryb to takie powiedzmy 100 litrów akwarium, przy kluczowym założeniu, że to akwarium będzie posiadało dno bogate w jakieś jaskinie, zakamarki, w których te ryby będą mogły się schować. Oczywiście w takim akwarium jest bardziej ważna powierzchnia dna niż na przykład słupa wody, więcej żeby miały metrażu, że tak powiem, niż na przykład litrów wody. Podłoże musi być drobne i miękkie, najlepiej piasek kwarcowy. I teraz pewnie myślicie, dlaczego to takie ważne? Loricaria podobnie żeruje jak na przykład pielęgniczki apistograma. Krótko mówiąc, polega to na przesiewaniu wierzchniej warstwy piasku w poszukiwaniu drobnych organicznych cząstek. Ostre krawędzie żwiru mogą doprowadzić do nieuleczalnych infekcji ich delikatnych otworów gębowych. Jeśli chodzi o odżywianie, zapomnij o micie, że tzw. glonojad zje wszystko to, co zostanie na dnie. Loricaria red oczywiście podjada glony, ale trzeba przyznać, że ma lekkie skrzywienie właśnie do pokarmów białkowych. Od czasu do czasu konkretna dawka białka musi wpaść, bo lubi pojeść bardziej obfite pokarmy. Znalazłem dla Was taką statystykę hodowlaną, która ewidentnie pokazuje, że ryby karmione wyłącznie tabletkami roślinnymi żyją, uwaga, o 30% krócej i rzadziej przystępują do tarła. A więc, jeżeli chcecie, żeby się rozmnożyła, to trzeba rzucić konkret. Ich dieta powinna się składać z wysokiej jakości mrożonek, takich jak artemia czy czarna larwa komara, uzupełniona oczywiście o jakieś zblanszowane warzywa, takie jak na przykład cukinia czy szpinak. Jest też takie polecenie, żeby w akwariach z loricarią było trochę drewna, dlatego że te ryby uwielbiają mikroorganizmy, które właśnie żyją na drewnie.
ale też samo drewno dostarcza niezbędnej celulozy do prawidłowego trawienia. Rozmnażanie lorikarii to jeden z najbardziej fascynujących procesów w akwarystyce słodkowodnej. To ryba, która praktykuje opiekę nad potomstwem w sposób niemal ludzki. Samiec zapędza samicę do rurki PCV lub jakiejś ceramicznej groty, gdzie ta składa pakiet żółtawych jaj. I tu zaczyna się prawdziwy spektakl. To samiec przejmuje całkowitą opiekę nad ikrą. Wachluje ją płetwami, dostarczając świeży tlen i usuwając martwe jaja. No dobra, czytam ikrę, jak to woli. Robi to tak gorliwie, że przez kilka dni potrafi zupełnie nie przyjmować pokarmu. No właśnie, jeżeli zauważysz, że samiec w cudzysłowie siedzi w rurce i agresywnie odgania inne ryby, pod żadnym pozorem nie przesuwaj tej rurki czy tam groty. Stres może doprowadzić do tego, że samiec zje ikrę. To taki mechanizm obronny, który w naturze zapobiega wykryciu gniazda przez drapieżniki. Młode lorikarie po wykluciu są miniaturami rodziców. Takie czerwone przecineczki pływają sobie po akwarium. W początkowej fazie ich życia wymagają naprawdę nieskazitelnie czystej wody, dobrej jakości i drobnego pokarmu pyłowego. Ciekawostką, o której rzadko się mówi, jest ich zdolność do zmiany odcienia czerwieni w zależności od nastroju i parametrów wody. Podczas właśnie zalotów samce potrafią stać się niemal purpurowe, co według niektórych teorii jest sygnałem wysyłanym w spektrum światła widzialnym tylko dla ich gatunku. Podsumowując, Loricaria red to nie tylko ryba, ale biologiczne dzieło sztuki. Według mnie naprawdę tak jest. Ta ryba wymaga od opiekuna czegoś więcej niż tylko wrzucenia karmy do wody. Teza tego odcinka jest prosta. Zbrojnik czerwony to ryba dla akwarysty świadomego, który potrafi docenić jej unikalny wygląd i wybaczyć jej pewną taką skrytość w zamian za bycie żywym wskaźnikiem kondycji naszego całego akwarium. Ten gatunek mówi też nam, że biologia już nieraz pokazała nam, że ma wiele pomysłów na życie. Osobiście nie sądzę, żeby to był jakiś eksperyment z laboratorium. Jeśli macie u siebie tych czerwonych kosmitów, napiszcie w komentarzach, czy zauważyliście, że ich nagłe zmiany barw wiążą się z parametrami wody lub ich zachowaniem. Czy są naprawdę takim biologicznym indykatorem? Jak zwykle też czekam na Wasze kolejne propozycje do naszego atlasu ryb akwariowych. Przypominam, że jest tylko jedyna możliwość pokazania tego, czy ten film Wam się podobał i czy mają być kolejne z serii Atlas ryb akwariowych. Kciuk do góry, komentarz i subskrypcja wszystko załatwią. Na koniec przypominam, że teraz są filmy w środy o 17 i w soboty o 12. Oczywiście zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!